No, To za twoje stypendium, brachu. nieźle żeś wykminił. Podziękował. A gdzie to właściwie jest? Paryż, Sorbona. To taki program wymiany studenckiej. Na rok. To jest jedna z najlepszych uczelni w Europie. Kurde, gdybym... O kur... Fuck! Słabo, słabo. Dziś w odcinku Marta zostaje doceniona przez emerytowanego recenzenta literackiego. No i co pan sądzi? Bardzo dobre. Może niedoskonałe, ale naprawdę dobre. Korynt podstępem próbuje wykiwać Kazimierza. Najważniejsze, że ta łajza z cichej wpakuje się na całego. Zamrozi pieniądze i nie otworzy nowego lombardu. Igor pilnie usiłuje zdobyć gotówkę na wykup swojego dowodu osobistego. Co ty chcesz z tym zrobić? Zastawić, sprzedać, no cokolwiek, byle był zbierać 2000. Z tej drobnicy zapomnij, nie ma szans. No już nie panikuj, zaraz się to wytrze. Pogięło cię? Wiesz, ile kosztuje wymiana takiego sukna? No, nic nie kosztuje, bo da się to zmyć. O kur... Coś ty narobił, palacie. Może nie tak ostro, co? A ty co się wpier... Chcesz też płacić? Nie, to nie my. No to siedź cicho. A ty posłuchaj, koleżko. No ale proszę pana, to jest tylko trochę zalanego materiału. Materiału baranie? To jest specjalne sukno. Musi mieć odpowiednią strukturę. No i co, i teraz nie ma? No nie ma. Teraz to wszystko trzeba wymienić, a tego się nie da wybrać. A to kosztuje. Ile? No jakieś 2 koła. Ile? To chyba jakiś żart. No mówiłem ci, żeby się nie wpier... Ja tyle nie zapłacę. Założysz się? No przecież bar na pewno jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. Ryzyko zawodowe. Jest pewna zasada. Na stół nie kładzie się szkła. Kto tego nie stosuje, ten płaci. Ja nie zamierzam. Słyszałeś pana Kubuza? Słyszałeś? No jutro masz przynieść kasę w zębach. 2000. A to zostawiam sobie na wszelki wypadek. No dobra, przyniosę te pieniądze, ale oddaj dowód. Niby dlaczego? No, potrzebuję na jutro, żeby złożyć papiery na uczelni. To się pośpiesz. Będzie hajs, będzie dowód. Nie, ja zadzwonię na policję. Kradzież dokumentów to jest przestępstwo. Nie rozśmieszaj mnie. Ale one wcale nie są zepsute. Nie? A co to jest? Bo nie znasz się. To mnie oświeć. To DJ-ski model. Specjalny, pełna profeska. Taki na dyskotekę. Oczywiście, proszę panią, przecież DJ musi jednym uchem słyszeć, co się dzieje na sali, czuć publikę, a drugim odsłuchuje muzykę. Dobra, dość tego. Zabieraj to stąd i do widzenia. Ale to naprawdę jest profesjonalny sprzęt. Jaki DJ. profesjonalny, ty? DJ Laco Taśma. Zabieraj to. Och, a pan szanowny co do nas przyniósł? Nic nie przyniosłem. No, w takim razie czym możemy służyć? Chodzi o pożyczkę pod zastaw małego mieszkanka w starej kamienicy. Ma pan jakieś dokumenty? Zaraz, Adek. Dobrze słyszałem? Chodzi o mieszkanie? Dokładnie o pożyczkę. A może będę zainteresowany. Pan pozwoli do mnie, do biura. Zawsze jak szykował się jakiś grubszy interes, to pojawiał się ojciec. A przecież klient zaczął gadkę ze mną. Ciągle to samo. Adek zawsze pcha się do dużych interesów. Za wcześnie. Jeszcze musi się dużo nauczyć, zanim zacznie obracać poważnymi pieniędzmi. Dobry wieczór. Młodszy aspirant Sztaszyński, to jest starszy posterunkowy Kieres. Kto wzywał policję? Ja wzywałem. To poproszę pana o dowód. No ale właśnie dlatego was wezwałem. On mi zabrał. Pana też poproszę o dowodzik. Proszę. Ale nic nie zabrałem. Mało lat rozrabiał i teraz się stawia. Gówno prawda, zabrał. Mam świadków. Ale spokojnie, my tu jesteśmy od tego, żeby ustalić, co się stało, tak? Dobrze, no oni poświadczą. Ten kafar go napadł i zabrał dowód. I oddał temu drugiemu. Dokładnie. Igor mówi Mogę prawdę. zaświadczyć. To bzdura. Mam lepszych świadków, a nie tych nawalonych małolatów. Migoś,
Pan Kobus ma rację, nikt nikomu nic nie zabrał. No, nie ma o czym mówić. Jeszcze nie skończyliśmy. Chcecie szukać tego dowodu? Bez nakazu ani rusz. Za to mamy prawo pana przeszukać i to w każdej sytuacji. Proszę. Na wodze nie poradzę. Małolat narozrabiał, a teraz chcę uniknąć konsekwencji. Zalany z tyłu do gry. No, faktycznie, zalany. I co to niby oni? A kto? Dobrze się przyjechali. Zrobicie notatkę zajścia, a ja będę dochodził o zapłatę. Nie będę ukrywał. Zależy mi na czasie. Windykacja już mnie nachodzi. A to mieszkanie jest zadłużone? No właśnie o to chodzi. To mieszkanie po babci. Nie chciałbym go stracić. No, ja też bym nie chciał stracić. No, potrzebuję pożyczki na oddłużenie tego mieszkania. No. Oddam natychmiast, jak dostanę kredyt. Proszę pana, jak ja mam liczyć na pana kredyt, to... No, nie będę ukrywał. Pewnie chwilę to potrwa. No właśnie, i tego się obawiam. Pan nie straci, pan zarobi na odsetkach. Ja mam tutaj zresztą dokładny biznesplan. No niech pan pokaże, co pan tam wymyślił. Ja mam jeszcze inne kredyty, wie pan, muszę je skonsolidować. Pewnie będę musiał sprzedać auto, ale najważniejsze, żeby nie stracić tego mieszkanka po babci. No to... No, na pierwszy rzut oka to rzeczywiście wygląda nawet rozsądnie. Panie Kazimierzu, przecież widzę, prowadzi pan poważny biznes. No, przecież panu bym nie ściemniał. Dobra, niech mnie pan tutaj nie bierze pod włos. Nie no, skąd? Proszę pana, najpierw muszę obejrzeć mieszkanie, a potem podejmę decyzję. Musiałem z facetem chwilę pograć, żeby skruszał. Zanosiło się na świetny interes. Mieszkania w takich starych kamienicach, jeśli tylko są zadbane, to doskonała lokata kapitału. Przed zakończeniem dnia Adek postanowił jeszcze zrobić porządki w magazynie. Chciał uspokoić nerwy. Wciąż miał za złe ojcu, że według niego nadaje się tylko do robienia drobnych interesów. Adek, gotowy? Idziemy do domu? Tak, idziemy. A ojciec dalej gada z tym gościem? Tak, nie skończyli jeszcze. Super. Patrz, co znalazłem. Książki tego starszego pana? No tak. Zostawił je i teraz kurzą się na magazynie. Nie wiem, może coś się stało. To się stało, że dziadek ten zrobił w bambuko, wiesz? O nie, on nie wyglądał na oszusta. No oczywiście, bo oszust nigdy nie wygląda na oszusta, dlatego może oszukiwać. Ale nie on. Słuchaj, prawda jest taka, że dziadek zostawił u nas makulaturę i przytulił stówkę. Nie wierzę w to. On tak kochał książki, że na pewno by ich nie zostawił. Wiesz co, skończmy te sentymenty, trzeba się tego pozbyć. Chcesz to wyrzucić? Nie no, jak je wyrzucić? No przecież są jakieś aukcje internetowe, no trzeba to wystawić i zobaczyć. Nie, ja jeszcze do niego raz zadzwonię. Jezus, ale przecież próbowaliśmy, tak? Zostawił swój numer stacjonarny i dzwoniliśmy do niego, nie odbierał. Wiesz co, ja jeszcze raz próbuję. Jak nie odbierze, to wtedy to wystawisz. Jak zwykle, dobre serce tatusia i ekscelencji przynoszą same problemy. Niby to żadna strata te parę złotych, no ale kupę z tym problemów. Fachowcy od grubych interesów. Igor szukał rozwiązania swojego problemu finansowego. Postanowił poprosić o pomoc rodziców. Nigdy wcześniej nie prosił ich o przysłanie tak dużej sumy pieniędzy. To naprawdę, gdybym nie musiał, to bym nie prosił. Synuś, uwierz ty mi, u nas żadnych pieniędzów nie ma. No ale nic a nic. No nie mam kogo prosić. No nic a nic, zrozum, no przednówek. No rozumiem, trudno. No może być tak kiełbasy jakiej przysłać, czy co? Nie, dzięki, tato, nie potrzebuję kiełbasy. No to przykro mi. Trzymaj się, synek. No, cześć. Pa. Kolejnego dnia z samego rana Kazimierz umówił się z Martą w Lombardzie. Miał jej do przekazania radosną wiadomość. Cześć, tatuś. Co to za niespodzianka? Czemu nie pomogłeś przy śniadaniu? A, Sucia, chciałem ci coś pokazać. Co takiego? A? Spokojnie, nie tutaj. No, chcę, żebyś obejrzała ze mną mieszkanie. Ale po co? Nie duże, do remontu. No co, nie chciałabyś mieć własnego? No co ty mówisz, tatuś, no poważnie? Na poważnie. To jest okazja, wiesz.
Niedaleko uczelni, w centrum. No, tylko nie wiem, czy chcesz. Oczywiście, że chcę. Przecież już dawno mówiłam o tym. No to dobrze. Jadę obejrzeć. Jedzie ze mną? Oczywiście, że tak. No, tylko się tak nie napalaj. Facet niby chce wziąć pożyczkę pod zastaw, ale ma spore problemy, wiesz. Może będzie chciał sprzedać to mieszkanie. No, zobaczymy. To co, jedziemy? Jedziemy. Nie chciałem, żeby Marta się wyprowadzała. Ale wiedziałem, że wcześniej czy później to się musi stać. Pomyślałem, że jeśli jej kupię mieszkanie gdzieś blisko, to może nie wyjedzie na koniec świata, jak na tę wymianę studencką. Jak? Srak. No ej, ale to nie moja wina. Wiem, stary, sorry, no jestem zdenerwowany. Nic nie załatwiłeś? No nic, bez dowodu nie skompletuję dokumentów. Czekaj. Spokojnie. A paszport? Stracił ważność. Głupia sprawa. Rzeczywiście głupia. Nie był mi potrzebny i teraz przez coś takiego stracę miejsce na najlepszej uczelni w Europie. To musisz wyrobić nowy dowód. Powiesz, że stary zgubiłeś, ładnie się uśmiechniesz do pani z urzędu i po sprawie. Stary, no nie wyrobię się. No to musisz skołować kasę. Tak, ciekawe skąd. Weź pożyczkę studencką. Tak, bez dowodu. No i koło się zamyka. Ty, a może ty byś wziął na siebie, co? Ja ci oddam. Odpada. Ja już tyle napożyczałem, że nikt mi nic nie da. To nie jesteś w stanie nic pomóc? Niestety. Lecę na zajęcia. Nara. To nawet nieźle wygląda. To taki fragment przedwojennego mieszkania, jeden pokój, ale za to duża kuchnia i widna. Tatuś, ale wiesz, nasza Marta to chyba woli takie duże metraże, co? No ale po co więcej? Dla jednej osoby? Jest to studentki? No właśnie, Adek. Dobrze. O, dzień dobry! To pan! Dzień dobry. Bardzo pani dziękuję za telefon. A co się stało? No dobrze, że pan jest, no bo wie pan, no, termin zastawu minął. Ja wiem. Książki kurzą się na zapleczu. No. Ja pamiętam. Byłem w szpitalu. Coś poważnego? Nie, będę żył, ale No i co? Pewnie nie ma pan na wykup, tak? niestety ma pan rację. Po wyjściu ze szpitala musiałem wydać sporo pieniędzy na drogie lekarstwa. No ale wie pan, no my nie możemy tak... Ja rozumiem, ja przepraszam, ja z najbliższej emerytury wszystko wykupię. Cudowna jest ta pana miłość do książek. Wiecie państwo, całe życie spędziłem z książkami. Kiedyś byłem znanym krytykiem literackim. Pisałem do najpoważniejszych gazet. I co, już pan nie pisze? Teraz są młodsi. A poza tym już nie to zdrowie. O, szkoda. Ale wie pan co? Chciałbym panu coś pokazać. Pan pozwoli do mnie? Bardzo proszę. Ojciec wciąż wierzył w te pisaniny Marty. Na co liczył? Przecież wiadomo było, że to ani sławy, ani pieniędzy. W sumie to cieszyłem się, że dziadek przeczyta te wierszydła. Może przyda im się wszystkim kubeł zimnej wody. W trakcie przerwy w zajęciach na uczelni Marta postanowiła odwiedzić Kazimierza i porozmawiać na temat mieszkania. Nie spodziewała się zastać w Lombardzie emerytowanego recenzenta literackiego. No i co pan sądzi? Bardzo dobre. Może niedoskonałe, ale naprawdę dobre. I myśli pan, że da się z tym coś zrobić? Ta poezja nie jest pozbawiona błędów debiutantów. Ma w sobie trochę naiwności, ale przez to nabiera ciekawego wyrazu. A widzisz, Ceroniu, mówiłem ci. A kto jest autorką tego tomiku? A właśnie przed panem stoi moja córka, Marta. Bardzo mi przyjemnie. I mnie również. Bardzo się cieszę, że ktoś zdecydował się na wydanie pani wierszy. Oto dziś naprawdę nie jest łatwo. No tak, ale wie pan jak jest. Nikt nie chce teraz kupować poezji. To prawda,
Są jednakowoż różne inne możliwości artystycznego wyrazu, jak chociażby pisanie tekstów piosenek. No tak, myślałam już o tym. Ja ze swojej strony mógłbym spowodować wydanie kilku recenzji. Mam jeszcze trochę starych znajomości. Wie pan, jakby coś trzeba było... To. Młoda damo, ale przede wszystkim pisać, pisać i jeszcze raz pisać. A, słyszysz, Marta? Pisać. Trochę pomogliśmy temu człowiekowi. I okazało się, że dobre uczynki wracają. Ten stary krytyk literacki mógł pomóc Martusi. Serwus. I co, chwycił przynętę? Błyknął jak pelikan. Jeszcze dzwonił do mnie przed chwilą. Pytał, czy bym nie sprzedał. Ma kupca? Nie sądzę. Myślę, że dla siebie albo może dla córki. Rano oglądał Mieszkanie z córką. Niby przypadkiem. I co powiedziałeś? Powiedziałem, że się zastanowię. Doskonale, masz się zgodzić. Tylko czujnie, żeby stary wyga nic nie wyniuchał. Jasne, zrobi się. Tak. O czym on mówił? Kamienica, w której jest to mieszkanie, zostanie niedługo przejęta przez nowego właściciela. A ten podniesie czynsze, opłaty, fundusz remontowy. Ale to może tak zrobić? No pewnie. Ma w stosunku do niej komercyjne plany i będzie się chciał pozbyć starych lokatorów. Ale to straszne świństwo. Najważniejsze, że ta łajza z cichej wpakuje się na całego. Zamrozi pieniądze i nie otworzy nowego lombardu. To ja nie chcę robić tak interesów. No jak? No, normalnie, nie możemy skupić się na zarabianiu pieniędzy zamiast szkodzić innym? Ej, chłopaku, ty jeszcze dużo się musisz nauczyć. W biznesie zawsze silniejszy pożera słabszego. No dobra, ale jakby można robić biznes z ludzką twarzą. Nie ma takiego. Zapamiętaj, to są mrzonki idealistów. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zastawić skuter. To ja się tym nie zajmuję, zawołam kolegę. Adrian, mogę cię na chwilę prosić? O co chodzi? Pan chciałby zastawić skuter. A gdzie jest? Tu stoi. A, no dobra, to sprawdźmy go. Ucieszyła mnie wizyta tego chłopaka. Lubię zajmować się motoryzacją, nawet jeśli to tylko skuter. No zawsze to ciekawsze niż książki. No, a jaka to jest pojemność? Nie wiem, ale tu coś powinno być napisane. A jest, 125. No ale powiem ci, że w jakimś idealnym stanie to nie jest. No nie przesadzaj, przecież niczego mu nie brakuje. No na chodzie jest. No a skąd mam wiedzieć? No bo przecież nim przyjechałem. No tak. No to ile za zastaw? Słuchaj, no tak patrząc, to 1500 zł mógłbym ci dać pod zastaw z kaskiem. Trochę mało. No, sorry, winę tu, nie dostaniesz nigdzie więcej. No, potrzebuję 2000. 1500 i ani grosza więcej. To i tak jest wyżałowana cena. Zresztą, wiesz, no Lombard musi zarobić, no. Dorzuć coś. Słuchaj, stary, albo podpisujemy umowę, albo możesz iść szukać szczęścia gdzie indziej. Owszem, mógłbym dać facetowi kilka stówek więcej, no ale po co? Od razu było widać, że jest na musiku i w dodatku zielony. Takie życie. No dobrze, panie kierowco, w takim razie podpiszemy umowę. Poproszę dokumenty. O, proszę. No dobrze, w takim razie dowód rejestracyjny mamy. No to w takim razie jeszcze dowód osobisty poproszę. Nie mam. No jak? Kierowca jeździ bez dowodu osobistego? No to prawo jazdy, no. Też nie mam. Słuchaj, stary, chcesz zastawić skuter, a nie masz żadnych papierów. Ja nie wiem, czy należy do ciebie, no. No przykro mi, nie mam. No to jakiś... Nie wiem, jakąś fakturę zakupu, no. Nie. No to... Sorry, no nie możemy ci pomóc. No ale wymyśl coś. No na pewno macie jakieś sposoby. Ja naprawdę potrzebuję tych pieniędzy. No tak, jest taki jeden sposób. No. Jedź do domu, weź dokumenty i wróć. Co zrobić? No, nie wyjadę. Poczekaj, ja nie rozumiem.
Po co ci tyle pieniędzy? To ty chcesz na wakacje pojechać teraz w środku roku szkolnego? No nie, proszę pani. Na wymianę studencką. No ale z tego, co się orientuję, to za to się nie płaci. No nie, ale bez dowodu nie skompletuję dokumentów. Nie rozumiem. Wylałem piwo na stół bilardowy w barze i właściciel się wściekł, zabrał mi dowód i powiedział, że go zwróci, jak zapłacę za wymianę sukna. Ty, no to dlaczego nie zadzwoniłeś na policję? No właśnie, przecież nie wolno zabierać dokumentów. No, dzwoniłem na policję, ale nie mogłem udowodnić, że to on zabrał mi ten dowód. No a stół był zalany i jestem w dupie. Halo, kolego, nie wyrażaj się. Nie wiem, co robić. No my też nie wiemy. Nie jesteśmy w stanie ci pomóc. Sorry. Adek miał rację. Co mogliśmy zrobić? Sytuacja patowa. Kolejny młody człowiek, który wpakował się w kłopoty. Po zajęciach nieświadoma zastawionej na Kazimierza pułapki Marta umówiła się ze znajomymi. Chciała się z nimi podzielić radosnymi wiadomościami. Cześć. masz power. No, niesamowity dzień. Dostałaś znowu stypendium zagraniczne? Lepiej. Może być coś lepszego. Może być. Krytyk literacki przeczytał moje wiersze i bardzo je chwalił. Wow. Sztos. Obiecał, że mi pomoże i już po godzinie zadzwonili z Rymów. Chcą opublikować 2 wiersze. A po drugie? A po drugie, uwaga, będę mieć swoje własne, prywatne mieszkanie. Czekam na imprezę. Dobrze, że jesteś. Nie widziałeś kluczyków? Nie, ale w tym burdelu ciężko coś znaleźć. Pomogę ci. O, mam. Nie ściemniaj. Kasku nie było. Wziąłeś skuter bez pytania. No tak. Mógłbyś zapytać. No szukałem kasy. I co? No i nic. Ale jak tak jeździłem, to pomyślałem, że może zgodziłbyś się zastawić swój skuter. O ci nie zastawię skutera. No ale co ci szkodzi? Spłacę tych typów z baru, a tobie oddam z pożyczki studenckiej. A jak nie dostaniesz? Tadek, proszę cię. Lombard to jest moja jedyna szansa, żeby wyjechać. No albo spłacę cię najwyżej na raty ze stypendium. Cię. Byłeś już w Lombardzie. Przyznaj się. Nie no, co ty? Nie wierzę ci. I nie dotykaj moich rzeczy. Spotkanie z przyjaciółmi ze studiów dobiegło końca i Marta zamierzała wrócić do domu, kiedy niespodziewanie zatrzymał ją Wojtek. Marta, zaczekaj chwilę. Znowu ty. Czego chcesz? Pogadamy? Gratuluję mieszkania. Podsłuchiwałeś? Nie, nie musiałem. No tak. Po prostu strasznie się cieszę. A co to za mieszkanie? W starej kamienicy malutkie. Jak w starej kamienicy, to pewnie gdzieś w centrum. Coś ty taki ciekawski. Tak, w centrum. Przy Oleandrów. Zadowolony? I to taka narożna kamienica z głową konia nad bramą. Skąd o tym wiesz? Nie kupuj tego mieszkania. No chyba oszalałeś. Nie będziesz mi mówił, co mam robić. Marta, po prostu ta kamienica niedługo zostanie przejęta. I wtedy podskoczą czynsze. Jeżeli kupicie to mieszkanie, to stracicie pieniądze. Niby skąd o tym wiesz? Studiuję marketing i zarządzanie. I tam was uczą takich rzeczy, tak? Nie ściemniaj, chyba że u jasnowidza byłeś. Nie. Mam praktyki u gościa, który zajmuje się takimi interesami. I on mi powiedział, jeżeli kupicie to mieszkanie, to stracicie pieniądze. Mówię ci, nie kupuj go. Kolejnego dnia po śniadaniu Marta podzieliła się z Kazimierzem rewelacjami usłyszanymi od Wojtka. Kazimierz postanowił szybko pojechać do biura, gdzie zostawił ksero dokumentów dotyczących mieszkania. Mam nadzieję, że to wszystko nie jest prawdą. Córcia, zaraz wszystko posprawdzam. Możesz mi zrobić kawę? Tak, już idę. A swoją drogą, to ciekawe, że jakiś studenciak ma takie informacje. Zwykle takie rzeczy wychodzą już po czasie. No niby tak, ale
Wojtek nie miałby powodu, żeby kłamać. Wojtek? Ten Wojtek? Tak, ten. Ten, który się w tobie zakochał i ciągle się koło ciebie kręci? Tak, tato, ten Wojtek. Widujemy się czasem na uczelni, no. Sprawdź to już, proszę. Idę zrobić tą kawę. Dobrze, dobrze, sprawdzę. Halo? Marian? Cześć, Kazimierz. Słuchaj, chciałbym, żebyś mnie sprawdził pewne rzeczy. Chodzi o mieszkanie. To było kompletne zaskoczenie. Aż bałem się pomyśleć, co by się stało, gdyby te informacje okazały się prawdziwe. A ja dowiedziałbym się o nich po czasie. Opatrzność nad nami czuwała. W trakcie przerwy w zajęciach Tadeusz ze znajomymi wyskoczyli do baru. Byli ciekawi, czy właściciel baru rzeczywiście musiał wymienić sukno. Antek, co tak ryjesz? Kolosa mam. Wyluzuj, już i tak przecież nic nie dociśniesz. Lepiej sprawdź, czy wytarli tę plamę. O co chodzi? Zaraz. Jak? Jest jak była. Nie ruszyli. Zresztą widzisz, że nikt nie gra. Widocznie nie pozwalają. Powiecie w końcu, o co chodzi? To po ostatnich wybregach Igora. Zalał przedwczoraj stół piwem i teraz musi oddać kasę. No, 2 klocki. Masakra. Niezła kicha. A on nie ma skąd wziąć. I wiecie, co zrobił? Zakosił mi skuter i chyba chciał go zastawić. Nie wierzę. No co ty? To do niego niepodobne. Właśnie tak. Nasz nieskazitelny kolega Igor. Całkiem mu odbiło z powodu tego wyjazdu za granicę. No, poczuł się lepszy. Przesadzasz, on po prostu bardzo chce wyjechać. To go nie usprawiedliwia. To jego życiowa szansa. Dlatego może kraść? Przecież my mieszkamy razem w jednym pokoju. No, dokładnie. Mógł się dogadać z tatkiem. Kazimierz niecierpliwie czekał na wiadomości w sprawie mieszkania. Niestety znajomy nie miał nic konkretnego do przekazania. No dzięki, Marian. Słuchaj, ale mam do ciebie prośbę, jakbyś coś wiedział jeszcze w tej sprawie, to dzwoń do mnie, dobra? No dziękuję, cześć. Adek! Adek, chodź no tu. Siadaj. Co tam, tatuś? Dzwonił Marian. Nikt nic nie wie o żadnym szwindlu o tej kamienicy. Na jakim szwindlu? No tam, gdzie jest mieszkanie Marty. Podobno ktoś ma ją przejąć i wykurzyć lokatorów. Skąd wiesz? No tego łebka, co się podkochuje w Marcie. Wojtek, czy jak mu tam? I co, pan Marian nie potwierdził? Właśnie, że nie. No. A wiesz, że przed Marianem w tych sprawach się nic nie ukryje. Ty, a może ten łapek coś ściemnia? No, ale po co miałby szkodzić Marcie? A kto go tam wie, tatuś? Kto go tam wie? Poczekaj, dzwoni ten od mieszkania. Halo? Ja w sprawie mieszkania. A, to pan. Poznałem pana. No jak tam? Bo ja mam już wszystkie dokumenty. A to doskonale. W takim razie jadę do pana. Jest pan u siebie w biurze? Tak, jestem w Lombardzie, zapraszam. No, nie wiem, co mam zrobić. Byłem naprawdę w kropce. Z jednej strony obietnica dana Marcie, a z drugiej te wątpliwości. A jak nic nie było na rzeczy, musiałem podjąć męską decyzję. Mamy za 10 minut zajęcia. Zrywamy się. No dobra. Nie, Majka, co było na ostatnim wykładzie? Ale mamy Poczekaj, chciałem pogadać. Teraz podobno masz kolosa. Podobno? Stary, no potem pogadamy. Ale to ważne. Dla ciebie. Dobra, o co chodzi? Frajer jesteś. I dlatego mnie zatrzymałeś? Pogięło cię? Przecież widzę, jak na nią patrzysz. Na kogo niby? Na Blankę. Nieprawda, to dziewczyna Igora, a ja nie wyrywam lasek kumplom. I dlatego właśnie jesteś frajer. Zamiast pozbyć się Igora jak najszybciej, ty mu utrudniasz. Sam sobie utrudnia. Weź, stary, pomóż mu wyjechać. To twoja szansa. Szansa? Na co? Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. Przecież Blanka nie będzie tutaj wiernie na niego czekać. Ale przecież to kumpel. A daj spokój. On też sobie tam pewnie jakąś dupę znajdzie. A i ona za rok zapomni. Pomóż mu wykupić ten dowód i po sprawie.
Nasłany przez Korynta oszust był pewny siebie. Nic nie wiedział o wątpliwościach Kazimierza. Witam. A, dzień dobry, dzień dobry. Nawet bardzo dobry, a dla pana szczęśliwy. Robi pan bardzo dobry interes. No, zresztą ja też nie mogę narzekać, bo wyciąga mnie pan z kłopotów. No, nie jestem taki pewien. No, na taką sytuację możemy powiedzieć win-win. A po naszemu i wilk syty, i owca cała. Oj, proszę się tak nie śpieszyć, proszę pana. No, na co czekać? Umawiamy notariusza, podpisujemy umowę, pan daje zadatek i po sprawie. Powiedziałem, żeby się pan tak nie śpieszył, bo nic nie będziemy podpisywali. Jak? Nie kupuje pan? Ani nie kupuję, ani nie pożyczę pod zastaw. Wycofuję się. No ale jak? Nie tak, żeśmy się umawiali. Tak, nie tak się umawialiśmy, ale sytuacja zmieniła się diametralnie. No ale panie, ja już porobiłem ruchy, no. Miał mi pan pomóc, a pan mnie pogrąża. Proszę pana, doszły do mnie słuchy o planach wobec tej kamienicy. Nie będę ryzykował. No, ale jakie plany? Ja nic nie wiem, no. Niech pan mnie nie pogrąża, no dogadajmy się. Ja do pana nic nie mam. No ale nie wejdę w tak niepewny interes. Nic pan nie ma, tak? Tylko pan mnie udupia. Skąd ma pan te informacje w ogóle? No nie mogę panu powiedzieć. Mam swoje źródło. Ale to dla mnie ważne. Powiedziałem panu, że nie mogę. Przykro mi, ale nic nie będzie z naszego interesu. A ja zdania nie zmienię. To taki z pana partner? Zwykły oszust. No, tylko bez takich. A kim jesteś, krętaczu? Ej, gościu, a w Proszę pana. Spróbuj! Adek, puść pana. Adek, puść pana, bo pan chyba już ma dosyć, prawda? Proszę. Oszuści! Rozpowiem wszystkim, że jesteście łobudzami, oszustami. Nikt do was nie przyjdzie. Dobra, już idź pan. Wypadł z baru, ty. No tatuś co, musiałem. No i dobrze. Do ostatniej chwili nie wiedziałem, co zrobię. Miałem wyrzuty, czy facetowi nie skomplikowałem życia. No ale potem gość dał popis, Adek musiał go utemperować i mieliśmy go z głowy. Po awanturze życie Lombardu z pozoru wróciło do normy, ale wszyscy chodzili podminowani. Tymczasem Igor podjął ostatnią desperacką próbę uzbierania pieniędzy na wymianę sukna. No i co ty chcesz z tym... Co ty chcesz z tym zrobić? No nie wiem, zastawić, sprzedać, no cokolwiek, byle był zbierać 2000. Z tej drobnicy zapomnij, nie ma szans. Bez żartów. Ale to wszystko, co mam. No to niewiele warte jest twoje życie, kolego. Adek, no bez przesady, nie wszystko się da przeliczyć na pieniądze. Da się czy się nie da, z tego nic nie będzie, no. Części w ogóle nie mogę przyjąć. No ale dlaczego? Przecież to jest Lombard. No właśnie, to jest Lombard, wiesz, a nie wysypisko śmieci, no. Przyjmujemy coś, co ma szansę wejść ponownie do obrotu, stary, no zabieraj to. Co ja teraz zrobię? Myślałem, że ekscelencja będzie cisnąć, żeby pomóc chłopaczkowi, a ona nic, jakby się przyczaiła. Takiej desperacji jak u niego to dawno nie widziałem. No chyba, że u Ziutka jak go przycisnęło. Idzie. Zaraz zobaczysz, jak rekin pożera płotkę i poczujesz, jakie to fantastyczne uczucie. Wątpię. Nauczysz się czerpać z tego przyjemność. I co? Opowiadaj. No co, wycofał się. Kto? Jak? Co ty, jaja sobie robisz? No nie robię, no. Wycofał się z zakupu mieszkania. A z pożyczki? Ze wszystkiego się wycofał. Z pożyczki też. I ja też się wycofuję. Spieprz prawej i tyle. Słuchaj, Korynt. Nie będę robił dla ciebie więcej żadnych szwindli. Tak? Tak. To się jeszcze okaże. A o tym zapomniałeś? Będziesz robił, co ci każe, gnojku. Co to jest? Skąd to masz? Zostaw, Wojtek! Co ty myślisz, że ja sobie kopii nie zrobiłem? Będziesz tańczył, jak ci zagram, jasne? Jasne? Jasne. To teraz zastanówmy się, skąd Kazimierz się czegoś dowiedział. O tym numerze wiedziałem tylko ja i mój znajomy. No, najwidoczniej nie. Ja mu nie powiedziałem. Ty też nie, co? Jasne, że nie. No pewnie ten koleś, jak przygotowywał przejęcie, szukał jakichś informacji, dokumentów, no i wtedy ktoś się dowiedział. Niech to diabli.
Dobra, nie ma co. Złapiemy go na czymś innym. Wsiadaj. Siema. Cześć. Słyszeliśmy, co się stało. Nieciekawie. No, trochę. Chcieliśmy pomóc i zorganizowaliśmy zrzutkę na całym roku. 500 to niewiele, ale zawsze coś. Każdy dał ile mógł. Ja nie wiem, co powiedzieć. Wiesz, to i spadaj. Oddam słowo. A daj spokój, nie trzeba. No, to my lecimy. Na razie. Pa. Cześć. Dzięki jeszcze raz. Nie ma sprawy. Siema. Patrz, co przynieśli. Powiedzieli, że chcą pomóc. Też ci pomogę. Zastawimy mój skuter. Tadeusz dotrzymał słowa. Z samego rana razem z Igorem udał się do Lombardu. Panowie musieli się spieszyć, bo czasu na załatwienie formalności wyjazdowych Igora pozostawało bardzo niewiele. Uparty jak osioł. Tym razem się ucieszysz. Zastawiamy skuter. No a macie dokumenty? A macie? Tadam. No dobra. Tylko że ja za ten skuter to nie dam wam więcej niż 1,5 klocka z kaskiem pod zastaw. No co ty, jaja sobie robisz? Tadek, ale to nawet lepiej. Będą mniejsze koszty, odsetki, a poza tym 500 zł już mam. No dobra, niech będzie. To jest twój skuter, tak? Pomagasz przyjacielowi. Proszę pani, pewnie, że pomagam. Wróg mojego przyjaciela jest moim wrogiem. No i to się ceni. Wiedziałem, że się ucieszysz. Podpisz tutaj. Słuchaj, no pewnie, że się cieszę, stary. No wiesz, zawsze fajnie mieć taki gadżet na stanie. A jak po niego nie wrócicie, no to złoty interes. Wrócimy, spokojna głowa. No dobra, do powodzenia, chłopaki. Dzięki. Na razie. Do widzenia. Na razie. Nie wiem, czy sobie poradzą. No ale dlaczego? No, nie wiem, może byś z nimi poszedł. No przecież dostali kasę. No, ale ten właściciel baru to chyba jakiś bandzior. No kto normalny zabiera dokumenty? Oj, Marzenka, wiesz co? Ty to chyba prawdziwych bandziorów nie widziałaś. A ci goście z baru to są takie typowe leszcze barowe. No ale co ci szkodzi? To jest 2 kroki stąd. Ekscelencja jak zwykle pokazała słabość do małolatów. Ciągle by ich tylko niańczyła. A Lombard to nie jest szkoła. Dobrze, żeby w końcu zdała sobie z tego sprawę. Z 2000 w kieszeni Igor z Tatkiem pojawili się w barze. Czas na załatwienie spraw w dziekanacie niebezpiecznie się kurczył. Właśnie. Pan Kobus jest przy barze. Dzień dobry. Mam kasę. Nareszcie, dawaj. Nie, zaraz. Ja muszę mieć pewność, że to już koniec kłopotów. Jaką pewność? Co ty pieprzysz? Podpisze pan oświadczenie, że nie będzie sobie rościł żadnych pretensji do pieniędzy. Mówiłem ci, żebyś się nie wpier... Od ustalania warunków jestem tutaj ja. Inaczej nie będzie pieniędzy. Założysz się? Mikoś. Zostaw go! Niczego nie będę podpisywał, jasne? Wypas. A dowód? Jaki dowód? No nie udawaj, mój dowód. A twój dowód. Jaka ostatnio była stawka? 500? 500 to jest ryczałt za wydanie dokumentu i podpisanie oświadczenia. Taksa notariuszowa. Tak. Taksa notarialna. I ciesz się, że nie policzyłem ci odsetek za spóźnienie. Wypad. Wizyta w barze poróżniła przyjaciół. Igor uważał, że Lombard to jedyne miejsce, w jakim mogą szukać pomocy. Tadeusz się z nim nie zgadzał. Muszę zdobyć te pieniądze, rozumiesz? Muszę. To nic nie da. Słyszałeś, co powiedział. Jak przyniesiesz te 5 stówek, to ci jeszcze jakieś odsetki naliczy. No, spróbuję. To jest worek bez dna. Ja już kasę straciłem. No, przecież ci oddam. Zobaczymy. Tadek, to nie jest moja wina. A czyja? Kto wylał piwo? Marzena miała rację i chłopaki nie dali sobie rady. A w dodatku po wizycie w tej knajpie jeszcze się pokłócili. Zauważyliśmy ich przez okno, no i co? Trzeba było im pomóc. Co się stało? Wyrolował nas. Chce jeszcze 500 zł. Za co? No za dowód. A nie mówiłam? Ile za to? No za mało, ziomeczku, za mało.
Dawaj swoją. O ci To nie ma sensu. No dawaj, mówię. Dobra, ochłoń trochę. No. Z takimi typami trzeba inaczej. Ale czy wy wszyscy nie rozumiecie, że ja nie potrafię inaczej? Ale ja potrafię. Chodźcie. Miałem się nie mieszać, obiecywałem to sobie. No, ale żal mi było tych studenciaków. Byli kompletnie zieloni. A ekscelencja miała rację. To ten? Tak. Czego? Oddaj chłopakowi dowód. Hajs masz? Kasę już dostałeś, teraz oddaj dowód. To jaki chojrak. Było ich dwóch, teraz trzech se pierdolać. Mikoś, dawaj tu! No? Byłem od razu do ciebie przyjść. Zbastuj, bo zadzwonię po psy. Dzwoń, tylko pamiętaj, że mogę tu wrócić i spuścić i wpić. Myślisz, że się ciebie boję? Chcesz się sprawdzić? Tak jesteś gierek? Radzę się z tym spier... Zaraz, rozliczymy się i uciekamy. Daruję ci tego. Znajdę kogoś, to cię połamie. Dobrze, póki jeszcze nie znalazłeś, to... Proszę tutaj podpisać. Co to jest? To jest oświadczenie, że jesteś kwita z tym panem. A zajęć ci jeszcze raz? Dobra, No. Tylko wyraźnie, żebym nie musiał tutaj prędko wracać. Wypchać się tym świstkiem. Teraz dowód. Nie znoszę takich lamusów. Mocniej na studenciaków. No jeszcze się odgrażał cienias. Wiedziałem, że nic nie zrobi. W razie czego znowu obiłbym mu ryja. Dobra, Milo, słuchaj, będziemy się chyba zbierać. Giedra nie będzie na nas czekać. Spoko, jeszcze mam 5 minut. To ja sobie kupię coś do picia. A właśnie, Marta, co z tym mieszkaniem? Kiedy jakaś parapetowa? Tak, już nawet wiemy, co ci przyniesiemy. No na razie nic mi nie przyniesiecie. Niestety nie wypaliło. Naprawdę? Kurde, szkoda. Ale to chyba nie ostatnie mieszkanie w mieście. No nie. Lecimy. Cześć. Cześć. Przykro mi, że tak wyszło z tym mieszkaniem, no ale to chyba lepiej niż... Nie, daj spokój. Powinnam ci podziękować. To może w ramach podziękowań pójdziesz ze mną na drinka. No chyba to mi się należy. Niech ci będzie. Ale nie dzisiaj. Na razie. Na razie. Igor dosłownie w ostatniej chwili załatwił wszystkie formalności. Kilka dni później był już gotowy do wyjazdu na wymianę studencką. No, to już chyba wszystko. Masz ich wszystkich tam zaorać, słyszysz? No i nie zapomnij o nas. Spoko. Będę odkładał ze stypendium i wyślę ci kasę. Luzik, arbuzik, poradzimy sobie. A ty, Blania, nie pożegnasz się ze swoim chłopakiem? A może odprowadzisz go na dworzec? Nie muszę się żegnać. Ja też wyjeżdżam. Dokąd? Dostałam się na ten sam program co Igor. Ale numer. Kiedy jedziesz? Za miesiąc. No dołączy do mnie, mega, nie? W następnym odcinku taksówkarz naciąga zagranicznego turystę. Ten pan przywiózł tego człowieka z lotniska i zażądał za kurs 500 zł. Taki mam cennik. Kolekcja kreacji początkującej projektantki Elwiry zostaje skradziona. Brakuje 6-7 sukienek. Cały jeden wieszak. Przejrzyj jeszcze raz, może coś przegapiłaś. Angelika i Mariusz dowiadują się o córce Grażynki Ziutka. Ale coś trzeba zrobić, no nie wiem, chociaż na razie spróbować pogadać. Nasza córka całkowicie odcięła się od nas. Maciek zaskakuje Mariusza znajomością wietnamskiego. Chobaj-san, toi den tu balan. Chobaj-san, Angelika zabiera Grażynkę i Ziutka na pokaz mody. Panie Ziutku, mam zaproszenia. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.